Temat dzisiejszej lekcji: pomiar przyspieszenia. W ruchu jednostajnie przyspieszonym. Poznaliście na ostatniej lekcji wzory związane z drogą, z prędkością w ruchu jednostajnie przyspieszonym. W tej chwili wykorzystamy to do pomiaru przyspieszenia. Mamy tutaj tor powietrzny. Widzieliście ostatnio, że ślizgacz porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Dokonamy takiej dosyć gruntownej analizy tego ruchu przyspieszonego. Macie w podręczniku jakby schemat postępowania, to znaczy co tam trzeba zmierzyć i jak to przeliczyć. Między innymi są tam przepisy na podawanie rozmiarów prostokątów błędu, które trzeba będzie umieścić na odpowiednich wykresach. Zrobimy to analogicznie jak w podręczniku z jedną różnicą. Mianowicie w podręczniku przyjmuje się jako niepewność pomiaru czasu, no tak arbitralnie przyjęto 1/10 sekundy. Jest to taki zupełnie arbitralne założenie. My zrobimy inaczej, mianowicie wykonamy serię pomiarów dla każdej z dróg, dlatego będę potrzebował tu 10 ochotników. Zrobimy serię pomiarów i dla każdej z tych serii pomiarów policzymy sobie odchylenie standardowe, to będzie miara niepewności pomiaru czasu. Dla pomiaru drogi przyjmiemy, tak jest w podręczniku, że ta niepewność wynosi 0,5 cm, to jest mniej więcej grubość kredy, jaką zaznaczyłem tutaj drogi, które będziemy, drogi, dla których będziemy mierzyć czas. No i przygotowałem taką kartę pomiarową dosyć rozbudowaną. Wykonamy sobie pomiary dla 10 dróg. Tutaj odmierzyłem już takie, zaznaczone takie 10 cm, 20, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150 i 170, więc będzie 10 różnych dróg. Dosyć skomplikowana tabelka, ona najlepiej sobie chyba poziomo narysować, przewrócić sobie zeszyt o 90 stopni. Liczba porządkowa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tu jeszcze będzie miejsce na podsumowanie. No i droga S w metrach już odmierzona. 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, 1,1, 1,3, 1,5, 1,7. I wykonamy sobie dla każdej drogi 5 pomiarów czasu. Czyli będzie T1 w sekundach, T2 w sekundach, T3 w sekundach, T4 w sekundach, T5 w sekundach. Dla każdej drogi, policzymy sobie wartość średnią, czyli nazwijmy to sobie T średnie w sekundach. I tutaj będzie delta T, czyli niepewność tego czasu. W przypadku, kiedy te czasy będą się między sobą różnić, to obliczymy sobie delta T jako odchylenie standardowe wynikające z rozrzutu naszych czasów. Gdyby się jakimś cudem okazało, że te wszystkie czasy są jednakowe, no to wtedy jako delta T przyjmujemy wielkość działki elementarnej, czyli to, z jaką dokładnością ten czas mierzyć. Ale nie wierzę, żeby tak się stało.
No i teraz jak policzyć przyspieszenie w takim ruchu, więc przyspieszenie w ruchu zostanie przyspieszonym bez prędkości początkowej. Pamiętamy wzór na drogę S równa się 1/2 a t kwadrat, z czego wynika wprost, że a to się równa 2s przez t kwadrat. Więc z tego wzoru sobie tutaj wyliczymy przyspieszenie. I na tym nie koniec. To znaczy dokonamy tutaj takiego, jakby kilku podejść dokonamy do tego pomiaru przyspieszenia. Będziemy to odczytywać zarówno z jakichś tam kątów nachylenia na wykresie, jak i sobie tutaj dokonamy analizy statystycznej uzyskanych wyników. Więc te przyspieszenia pewnie będą się między sobą różnić. Gdzieś tutaj będziemy musieli na dole sobie policzyć a średnie. Tu oczywiście odchylenia poszczególnych przyspieszeń do tego przyspieszenia średniego, kwadraty tych odchyleń. Tutaj suma tych kwadratów odchyleń. Policzymy sobie odchylenie standardowe tego przyspieszenia, ale to jeszcze nie koniec. Mianowicie będziemy chcieli również wykreślić kilka wykresów. Musimy tutaj określić rozmiary prostokątów błędu. Więc jeśli będziemy robić wykres drogi od czasu, za delta S przyjmujemy pół centymetra, delta T mamy tutaj policzone. Będzie to albo odchylenie standardowe z tych pomiarów, albo działka elementarna, ale będziemy również robimy kilka wykresów. Wykres drogi od czasu, no i wtedy niepewności to jest delta S i delta T. Wykonamy sobie wykres zależności drogi od kwadratu czasu. No i teraz pytanie, ile wynosi szerokość prostokąta błędów. Myśmy to już dyskutowali, tak? Jak sobie ten kwadrat potraktujemy jako jakąś tam wielkość mierzoną x, jest to formalnie rzecz biorąc pomiar złożony, czyli zgodnie z metodą pochodnej logarytmicznej mamy delta x przez x, to się równa 2 delta t przez t, z czego wynika, że delta x to się równa 2x delta t przez t, a x to jest t kwadrat, tak? Czyli to się równa 2d delta t. Więc tutaj będziemy mieli to delta od t kwadrat, szerokość prostokątu błędów na tym wykresie liczonego z takiego wzoru. I będziemy również rysować sobie zależność na przykład przyspieszenia od czasu. Ile w takim razie wynosi z kolei szerokość prostokąta niepewności dla przyspieszenia? Więc musimy zastosować wzór na pochodną logarytmiczną dla tego wzoru. Więc mamy delta A przez A, to się równa delta S przez S plus 2 delta T przez T, z czego wynika, że delta A to się równa A razy delta S przez S plus 2 delta T przez T. I taką oto wartość będziemy musieli wstawić sobie tutaj. Więc tak wygląda nasza karta pomiarowa. Jest już koniec? Tak, to jest koniec tej karty pomiarowej. Delta, powiedzmy od A, żeby było wiadomo, że to jest tutaj. No tak, czyli mierzymy 5 razy czas dla każdej drogi. Normalnie poprzestalibyśmy na tym, czyli byśmy sobie zmierzyli średnią wartość przyspieszenia, policzyli odchylenie standardowe i podali A razy A plus minus sigma A jako wynik, ale będziemy chcieli również dokonać graficznej analizy danych, czyli zrobić wykresy S od T kwadrat oraz A od T. Do tego nam są potrzebne szerokości prostokątów błędów liczone właśnie w taki sposób. No więc przystąpimy teraz do pomiarów. Potrzebuję tutaj 10 ochotników ze stoperami. Zapraszam tutaj na środek. Każdy sobie wybierze jedną kreskę.
zamęcańcy sobie jakoś tak, może niektórzy mogą jakoś tak przycupnąć, żeby się zmieścili, tak? Czyli każdy trzeba sobie stanąć na wprost, żeby nie popełniać błędu paralaksy, tak? Każdy wie, którą sobie wybrał? Każdy niech pokaże, którą, żeby się nie okazało 3, 4, 5, a tej nikt nie bierze? Tak? No właśnie. Zrobimy tak, ja włączę ten tor powietrzny, powiem 3, 2, 1, start. Na start wszyscy włączamy stopery i w momencie, kiedy ślizgacz dotknie waszej kreski, wyłączacie ten stoper. To będzie pierwszy pomiar, ponieważ może się okazać, że że ktoś na przykład popełnia stale ten sam błąd systematyczny, więc będziemy tutaj dokonywać cyklicznej zamiany. Ostatnia osoba przyjdzie jako pierwsza, przesuniemy się o jedną kreskę. Drugi pomiar to będzie dla jakichś tam kolejnych kresek. Znowu się cyklicznie zamienimy, trzeba zawsze maksymalnie zmieniać parametry tego doświadczenia, żeby wyeliminować wszystkie możliwe błędy. Tak? Więc dokonamy 5 takich pomiarów, a wy będziecie się cyklicznie zmieniać. Więc uwaga. Trzy, 2, 1, start. No to teraz zanotujemy, czyli pierwszy pomiar 1 sekunda. 1 sekunda. 1,50. 1,50. 2,013. 3,01. No. Aha, 0,1. Do 1 setnej podajcie. 0,94. 1,58. Tu? Aha, 1,75. 1,75. 2,33. 2,33. 2,64. 2,64. 3,21. 3,59. 3,59. 4,01. 4,01. 4,35. 4,35. 4,51. 4,51. Dziękuję, możecie sobie usiąść. Przyspieszenie, które próbowaliśmy tutaj zmierzyć, można wyłuskać na 3 sposoby. Po pierwsze, jest ono tutaj wprost liczone w tej kolumnie. Jeśli założymy, a będziemy się potem bawić tym, zbadamy za pomocą tego wykresu, czy to przyspieszenie rzeczywiście jest stałe. Ale zakładając, że ono jest stałe, to wtedy ma sens ta średnia tutaj tego przyspieszenia. Tak więc policzymy sobie przyspieszenie bezpośrednio ze wzoru, licząc potem średnio, licząc odchylenie standardowe z tych wyników, które uzyskujemy. To będzie nasz jeden wynik przyspieszenia. Ale można też dokonać graficznej analizy danych. Mianowicie, jeśli stworzymy sobie wykres drogi od czasu, wiadomo, on będzie miał kształt paraboli i za pomocą narzędzi, a to jest piękny przykład, gdzie można właśnie zastosować język programowania Python, prawda? Nikt by się tu nie męczył przetwarzaniem takiej ilości danych na kalkulatorze. Mało tego, ponieważ trzeba zrobić wykresy, przekonaliście się już, że Python jest tutaj idealnym narzędziem, więc zrobimy sobie wykres S od T, w którym punkty pomiarowe powinny się układać na paraboli. I teraz trzeba za pomocą tych sposobów, które Wam ostatnio pokazywałem, dopasować parabolę w postaci S równa się 1, druga a t kwadrat. Tak? I to Python nam tutaj wyliczy ten parametr a jako krzywo najlepszego dopasowania do tego wykresu S od t. Zrobimy sobie również wykres S od t kwadrat. Tutaj z kolei punkty powinny się ułożyć na linii prostej, którą również sobie dopasujemy. No a tamten kąta nachylenia tej prostej to będzie a drugich, tak? Bo S równa się a drugich razy t kwadrat, czyli tutaj a drugich jest licznikiem kierunkowym. Tym czymś, tą zmienną na osi x będzie t kwadrat, więc dopasowanie prostej w tym wykresie da nam jakby kolejną wartość tego przyspieszenia.
No i przy okazji, konstruując z kolei ten wykres, można się przekonać, czy te punkty się układają na linii poziomej. Więc mamy tutaj trzy jakby niezależne czy częściowo zależne metody pomiaru tego przyspieszenia A. No i sobie porównamy, czy każda z tych metod dała to samo. Więc dzisiaj spotkamy się na zajęciach dodatkowych w pracowni komputerowej. To już będą w sumie ostatnie zajęcia z tej serii. To będzie jakaś dłuższa przerwa. Staramy się to jakoś tutaj ugryźć. Pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób się liczy odchylenie standardowe. No i poćwiczymy sobie, jak takie dane przeliczać, a wszystko to jest wstępem do prawdziwej pracy naukowej, która Was teraz czeka. Mianowicie proszę sobie teraz zapisać zadanie doświadczalne numer 1. Zadanie doświadczalne numer 1. Skonstruować dowolny układ do obserwacji ruchu jednostajnie przyspieszonego. Skonstruować dowolny układ do obserwacji ruchu jednostajnie przyspieszonego. Za pomocą serii pomiarów zmierzyć przyspieszenie w tym ruchu. Za pomocą serii pomiarów zmierzyć przyspieszenie w tym ruchu. Doświadczenie opisać w formie sprawozdania. Doświadczenie opisać w formie sprawozdania. W dyskusji błędów przedyskutować, czy przyspieszenie rzeczywiście było stałe. Dokonać graficznej analizy danych. Tak, więc każdy sobie teraz sam w domu zbuduje jakiś układ. No, przypuszczalnie nie macie takiego toru powietrznego w domu, ale wystarczy położyć pod stół jakąś książkę, wziąć sobie jakiegoś rosoraka czy kuleczkę, która się toczy po jakiejś rynience. Dowolny układ do obserwacji ruchu jednostajnie przyspieszonego. I trzeba będzie wykonać w domu coś analogicznego jak ja tutaj, gromadząc podobne dane. Może nie w takiej aż wielkiej ilości, ale takie, żeby dało się coś przedyskutować. I trzeba z tego napisać sprawozdanie w sposób, który już znacie, bo już pisaliście sprawozdania w klasie pierwszej. Jak ktoś nie pamięta, to tutaj są przepisy, jak sprawozdanie ma wyglądać. Dokument jest również w formie PDF-u na stronie internetowej naszej szkoły. Tylko taka mała modyfikacja, mianowicie to sprawozdanie prosiłbym, żeby napisać w środowisku Sage. I to będzie, no, myślę, bardzo ciekawe przeżycie zarówno dla Was, jak i dla mnie. Pokazałem Wam już, jak się tam pisze wzory, jak się umieszcza obrazki. Więc w tymże środowisku Sage piszecie takie sprawozdanie, jak powinno wyglądać, czyli wstęp teoretyczny, opis układu i czynności. Prosiłbym koniecznie, żeby zamieścić w opisie układu zdjęcie Waszego układu, żeby było ładne. Ponieważ to wszystko będzie w środowisku Sage, więc te obliczenia Wam się wykonają same. Dzisiaj postaram się jakoś Wam przybliżyć tutaj, jak to zrobić, ale nie będę Wam, broń Boże, poddawał gotowych rozwiązań, bo ja nie chcę, żeby te wszystkie sprawozdania wyglądały tak samo. Niech każdy sam próbuje jakoś tutaj rozgryźć, jak to wszystko przeliczyć, jakieś pętle trzeba będzie zastosować, jak tam na podstawie to obliczyć te kwadrat, czy jak zrobić wykres, prawda? Więc ja Wam pewne rzeczy powiem, jak wyglądają, ale nie będę tutaj tego robił na gotowo. W
tymże środowisku Sage idealnie Wam się same zrobią niemalże wykresy z tymi prostokątami błędów, z dopasowaniem prostych lub krzywych, w sposób jaki to już ćwiczyliśmy. No i daję Wam na to 2 tygodnie plus pół dnia. W przyszłym tygodniu nie będzie, więc to już można ze mną skonsultować, ale powiedzmy do wtorku za 2 tygodnie, do niemalże do północy będzie 10, tak? Czyli termin do 10 listopada do godziny, umówmy się, 23:59. I teraz tak, piszecie to na tej platformie Sage, po prostu piszecie i koniec. Ja mam wgląd w te wszystkie prace, w związku z czym nie będę miał problemu, żeby je sobie przeczytać. Ponieważ na tym serwerze znajdują się tysiące dokumentów, więc żeby je łatwo odnaleźć, umawiamy się, wszystkie się będą nazywać tak samo. Ponieważ ruch przyspieszony po angielsku nazywa się Accelerated Motion, więc umawiamy się, że wszystkie te pliki będą się nazywać ACC Motion, znak podkreślenia PL, to są po polsku. I tak jak, po tej godzinie nie wolno już tam nic grzebać. Jak ja stwierdzę, że data ostatniej edycji jest późniejsza niż tutaj napisane, to będę traktował, że ta praca została oddana po terminie i będę za to potrącał punkty. Do tego momentu ona musi powstać. Ja to sobie potem przeczytam. Ocenię tak, jak to będzie, jak ocenia się normalne sprawozdania, czyli w skali od 0 do 15. Jeśli będą jakieś poprawki, no to napiszę zwrot w formie elektronicznej i trzeba będzie to poprawić. I tak jak Wam kiedyś obiecywałem, najlepsze prace przechodzą do finału, a finaliści będą mogli te prace przetłumaczyć na angielski, wtedy się tutaj ta końcówka zmieni na EN i je opublikujemy. I będzie to część tych materiałów dydaktycznych, które właśnie tworzę, bo ja ze swojej strony napiszę scenariusz lekcji, umieszczę również w internecie film, który właśnie w tej chwili nagrywamy, a częścią tych całych materiałów dydaktycznych będą przetłumaczone na angielski Wasze najlepsze prace i za to jeszcze będzie można dostać dodatkowe punkty. Czy są jakieś pytania? Nie ma pytań? To wyłącznie.